Cześć, cześć. Magazyn energii cały czas się rozwija, ale postanowiłem zmienić zasady tego projektu, a dokładnie zacząć go od nowa. Wjechała sobie szafa rack. Nieduża, 37U. No fakt, maksymalna jest 48, ale myślę, że nie ma tu problemu. Zmieści się wszystko tak jak chciałem, tak jak sobie policzyłem. W szafie jest nowy bank zrobiony z czekoladek z LGK, skompresowany na... Teraz nie pamiętam, co to było za tworzywo. Albo płytak z Plexi, albo spiniony PVC, ale chyba Plexi było. W każdym razie jest czegoś tańszego. Założenie projektu jest proste. Ta szafa ma pomieścić od 50 do maksymalnie 70 kWh w akumulatorach, w ogniwach. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy w następnych odcinkach. Powoli będziemy to rozbudowywać. Wjechało też te nowe kanapeczki. Zaraz Wam pokażę, jak to tu mam zrobione. BMS-a już znacie. Od Daily. Balanserki wjechały dwa. Jeden był, drugi dołożyłem. Łączny prąd balansowania około 8 A. O, drzwi nas atakują. Dwie szyny zbiorcze, gdzie, momencik, ogarniemy otwieranie, zamykanie. Dwie szyny zbiorcze, dodatnia ujemna, raczej w sumie to jest ujemna, to jest dodatnia, żeby łączyć pakiety z sobą. Wrzuciłem na każdą półkę, że tak powiem, bezpiecznik. Fakt, że jest zdecydowanie przewartościowany. Prąd rozładowania z tego pakietu na pewno nie będzie 100 A, ale no to tylko miałem. Reszta w jakichś normalnych wartościach, czyli 50-60 A jest zamówiona. Tak prezentuje się moja nowa kanapka. Ogniwa 34 A po 4 na cele, czyli ponad 120 A na cele, zbudowane w 14S. No i te ogniwka znacie. Wszystko bezpiecznikowane, fakt, że z kabelki z BMS-a i z balansera. No to jest czysty makaron, no wiązki tylko te po długości w miarę ogarnięte. Tam jeszcze muszę zrobić taką szynę rozdzielczą zamiast tych kostek, ale to no nie można wszystkiego naraz. Raczej można, tylko że koncepcja mi się zmieniła. Miał wjechać panel rakowy z 15 otworami i do niego wkręcone śruby i miałem się haczyć na te śruby, ale doszedłem do wniosku, że będzie to problematyczne. Nie mogę tego zrobić tu od przodu, bo wiadomo, musi to być idiotoodporne. Ja też popełniam błędy, a tu są jednak dwie szyny zbiorcze, które będą miały docelowo, z tego co się nie mylę, co tak planowałem, ponad 400 A prądu rozładowania. Więc za przeproszeniem upali wszystko, co się zetknie. Zapytacie, jak są szyny zamontowane? Szyny zamontowane na izolatorach, na razie na dwóch, bo kable wyprowadzające, czyli kable zbierające szyn, czyli tu, mam na razie po jednym na szynę. Docelowo mają być po dwa i wyprowadzone do falowników. Oczywiście Growat dalej jeden. Czekam na dostawę pozostałych dwóch. Myślę, że w końcu dojdzie. Aczkolwiek miało być we wrześniu, na koniec września. No, mamy grudzień, dalej nie ma. No, będziemy widzieć, jak będzie. Przed chwilą robiłem próbę ładowania. Wpychałem tutaj 40 A, zobaczyć jak to
wszystko się sprawuje. Składałem to 2 dni, żeby to tak ubrać. I z moich wyliczeń wyszło, że spokojnie ponad 50 kWh zmieszczę tu w ogniwach. Fakt, że z tą górą może być troszkę kłopot, bo sobie zostawiłem to wszystko na takich, o, nie ma poworu, zgasło, na takich szafeczkach wyjeżdżanych, szufladkach, że gdybym potrzebował coś pokopać, to nie ma problemu. No. Pakiety ogniw też są na szufladkach, prócz tych u dołu. Tam no niestety doszedłem do wniosku, że szkoda kasy na szufladkę. No, jak to kwotowo wyszło? Może inaczej. Na koniec tego projektu postaram się pokazać w Excelu, ile co kosztowało na dany moment, jak było zakupywane. Jaki budżet przewidziany, bo gdzieś tam w komentarzach widziałem, padło takie pytanie, ile planuje, jaką pojemność w ogóle banku planuje, magazynu i ile mam na to zamiar przeznaczyć. Nie wiem, ile mam na to, ile mam, ja pierniczę, nie mogę się dziś wygadać, ile chcę na to przeznaczyć. Nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy jak wyjdzie. Kanapkę udało mi się złożyć bardzo okazyjnie, ponieważ ogniwa dostałem u sąsiadów w Czechach za przyzwoite pieniążki. Ogniwka inaczej, kupiłem 28 ogniw nowych, a 28 miałem z jakiejś tam depakietyzacji, czyli z czegoś, co mi się udało odzyskać, co było sprawne, co udało się tutaj w Polsce kupić. Aczkolwiek powiem szczerze, że za ogniwa używane w Polsce, za pakiety, dałem więcej niż za ogniwa nowe kupione w Czechach. Co naprawdę pokonało mnie. Aż początkowo nie wierzyłem. No więc wsiadłem w auto i pojechałem. No i pan w Czechach powiedział mi tak, że jeśli wziąłbym za 5000 euro, to zrobi jeszcze lepszą cenę, ale przy takim małym zakupie nie potrafi nic zrobić. Ja gadam, panie, ale z Polski przyjechałem, kawał drogi tutaj do was. Pokuty na autostradzie dają, winiety chcą i takie dziwne rzeczy. No i spuścił po 2 euro na ogniwie. Czyli nowe ogniwo wyszło taniej niż używane tutaj, no ale spoko. Co jeszcze? Ile tu jest na chwilę obecną? Na chwilę obecną mam tu upchane niecałe 30 kW, nie pamiętam dokładnie, musiałbym w mój arkusz zerknąć z pomiarów. Bo jak wiecie, początkowo był tu taki regał testowy, gdzie sobie testowałem wszystkie te ogniwa, jak działają, do ilu można rozładować, co się dzieje, ble ble ble. Starałem się też nie przekraczać niektórych wartości rozładowania i ładowania, żeby nie doszło do jakiejś tu drobnej katastrofy. Tym bardziej, że jest to u mnie na budowie i ogólnie mnie tu nie ma. Więc no, musiałem mieć jakąś taką drobną kontrolę. Inaczej, jak jestem na budowie, to jednak walę po całości, żeby przetestować dany pakiet i powiem szczerze, że jestem w miarę zadowolony. Jedynie z czego nie byłem zadowolony na wszystkie te pakiety, to z LiFo ogniw, które kupiłem gdzieś tam na OLX-ach. I powiem szczerze, naprawdę żal wydawać kasę na nie. Aczkolwiek nie mówię, że wszystkie są takie. Moje prawdopodobnie zostały wyczyszczone i naciągnięte nowe koszulki, przez to tak wyglądało na nowe, aczkolwiek podczas pojemności wychodziło mi tam niecałe 25 A, co według tak katalogowych jakichś tam przeglądów i tym podobnych rzeczy, no nie pokrywało mi się z niczym. Ale przypuszczam, po prostu źle trafiłem, kupiłem jakieś wyeksploatowane. Okej,
spoko, zdarza się, jest to OLX, kupujesz od Polaka, rządzi się to swoimi prawami. Fakt, nie wszyscy są nieuczciwi, ale no ja jestem zdania, że Polak Polakowi wilkiem. Mało jest ludzi takich, którzy próbują gdzieś tam pomóc, poświęcą chwilę, podpowiedzą. Co jeszcze? Miałem powiedzieć, jaki jest plan. Ogólnie plan jest prosty. Jeśli uda mi się, że tak powiem, 50 plus tu zamieścić, liczymy 55 kWh, takie szafy planuję dwie. Druga będzie stała tu z boku. O, gdzie są te drzwiczka otwarte. Dlaczego dwie? Bo tak chcę, bo tak mi się zamarzyło. I myślę, że jest to dobry pomysł i dobry kierunek. Zależy to też od tego, jak będę miał z dostępnością do ogniw, bo na pewno nie będę kupował już w Polsce. Polecę sobie do Czech, bo mam to niecałe 100 km od domu, z czego 15 mam do granicy, reszta po Czechach. I na pewno spróbuję wziąć następnym razem większą ilość. No zresztą zobaczymy, co się uda, bo może będzie jakaś okazja na naszym OLX-ie, ale dajmy temu czas. Pytanie, czy następne ogniwa będą też w kanapkach? No na pewno tak, bo to jest kanapka, która ma plus i minus z jednej strony. Jeszcze widziałem, że koleś ma kanapki, czekoladki, które mają plus z jednej, po przeciwnej minus. Takich ogniw też mam kilka. Nie wiem, czy już mi się nazbierało ich 14, więc pewnie zbuduję jakąś kanapkę, jak ich będzie 14. Ale pytanie, czy ma to sens poświęcać czas, żeby ze 14 ogniw budować kanapkę. Fajnie, gdyby to była wielokrotność, czyli sorry, 14S4P, tak jak jest ta. Wtedy to ma sens. No na pewno jeszcze jedna takich rozmiarów wejdzie tu. Tą lukę muszę zapchać. I musi to być w miarę takie, przynajmniej na tym jednym poziomie jednorodzinne. Na pewno będę szukał jeszcze dwóch takich ogniw. Nie wiem, czy widać, o teraz widać. Bo też mam tu lukę i muszę to zapchać. Jeszcze dwa tu wejdą. Z testów wyszły bardzo pozytywnie. Na pewno odpuszczę ogniwa Mitsu. Są, bo są. Spoko, lajtowo. Niech sobie pracują. Tak naprawdę BMS-y, przepraszam, balansery są bezpośrednio podłączone pod nie, czyli to są tak zwane mastery, które zasilają balansery, nawet jak wyskoczą wszystkie bezpieczniki. A dlaczego? A to dlatego, żeby nie upalić balanserów. A później balansują całą resztę. No. To by było tyle, chyba. A, pytaliście też w jednym z komentarzy, że nie było nic o Victronie. No to chodźmy na tą syfiarską część. AGM-y leżą. Pracują, pracowały. Balanserki wiszą. Czy pracują? Nie pracują. Cały ten układ został naładowany do nominalnych, że tak powiem, do nominalnego napięcia i został wyłączony. Działam tylko na tej swojej szafie. Dlaczego? Ciężko jest dograć dwa rodzaje napięć, dwa rodzaje różnych typów ogniw. Więc prawdopodobnie będę się skupiał na szafie, a to, czyli te 4V akumulatorki 100 amperowe i balansery z Victrona pójdą do sprzedania. Myślę, czy w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu nie wystawi tego na OLX-a. Bo praktycznie u mnie popracowało to 2 miesiące, 3 miesiące. No, może nawet niecałe, bo to już ponad miesiąc jest naładowane i wyłączone. Więc, że tak powiem, tą część projektu przestałem wspierać. Może gdybym miał dostęp do jakichś tańszych akumulatorów z jakichś serwerowni AGM-owych,
kontynuowałbym ten projekt. No na chwilę obecną nie mam dostępu, aczkolwiek zdarzyły mi się 2 czy 3 okazje zmarnowania pieniędzy, więc pojechałem sobie i za Kraków, gdzie facet miał akumulatory AGM-owe niesprawdzone, możliwość wyboru, pomiar w swoim zakresie, chciał 200 za sztukę. No więc pojechałem lawetą po te akumulatory. Wszystko było ok, nawybierałem, nie chcę skłamać, około 60-80 sztuk tych akumulatorów. No było tego sporo. Z 200 stówek zrobiło się od razu 500 zł. Mówię, halo koleś, no co ty, na łeb upadł? No ale po długich negocjacjach z 500 zrobiło się 480. No bądźmy szczerzy. Za 600 na chwilę obecną na serwisie aukcyjnym takim czerwonym, nie będę tu mówił nazwy, bo go nie lubię, takim bardzo drogo, można kupić za 600. Widziałem nawet za 550 AGM-y. No to się troszkę mija z celem. Fakt, tamte były 100 amperowe, 120 amperowe. Chyba kilka sztuk znalazłem 120 amperowych. No ale nie miało to sensu inaczej. Straciłem paliwo, straciłem kasę na lawetę, straciłem przede wszystkim czas. Myślę, odpuszczę, koniec z szukaniem AGM-ów. Pojechałem, to była druga próba, bo pierwsza była jakieś 3 miesiące temu jeszcze u innego, ale to na portalu pewnego youtubera znalazłem kontakt do kolesia i całkowita porażka, bo też jak przyjechałem, zmiana ceny od razu. I byłem jeszcze za Częstochową miesiąc temu z hakiem. No niż ten pakiet został wyłączony, naładowany i wyłączony. I nie uwierzycie, albo mam pecha, albo same Janusze biznesu w tym naszym zajebistym, rządzącym kraju. Ta sama sytuacja. Fakt, że tu facet mówił inaczej. Akumulatory niesprawdzone, 150 zł za sztukę. Akumulatory sprawdzone, 250, akumulatory sprawdzone i z wydrukowanym pomiarem 300. Myślę, spoko. Albo 350 miało być. Kurczę, nie pamiętam. W każdym razie nieważne, bo do transakcji tradycyjnie nie doszło. Tylko że ten koleś miał polot. Jak już przyjechałem, nic nie wybierałem, po prostu przeleciałem sobie z miernikiem. Pomierzyłem napięcie, pomierzyłem oporność, pomierzyłem prąd rozładowania, ponaklejałem swoje etykietki, więc jak spotkacie gdzieś akumulatory z nalepioną cenówką i nadrukiem LIO, ja tam byłem, ja to dotykałem, to są warte, może nie ceny, ale warte zauważenia. Bo są przemierzone, przetestowane i je miałem brać. Co jest najlepsze? Powybierałem, ponaklejałem, facet nie miał nic przeciwko, mówi nalepiaj, żebyś wiedział co chcesz. Gada, ja mam swoimi kolorami oznaczone, bo on swoje pule cenowe miał oznaczone tam kolorkami. No i... no i prawie jak się załadowałem, oczywiście ręcznie, tyle dobrze, że na palecie. Jak mi dojebał ceną, to myślałem, że mnie z butów wypierdoli. Ogólnie policzył sobie za sztukę 900 zł. Mówię mu, chłopie, kurwa, przecież to nawet nie jest połowy warte. A mówi, ale przecież znałem cenę. Ja gadam, jak znałem cenę? Przecież przyszedłem, to podawał mi pan cennik, co jako... Więc mam wybrane akumulatorków za 5 kafli. I mówię, o co kaman? A gada, nie. On chce tyle i potem macie. Ja gadam, a ma pan wózek widłowy? Bo inaczej jadę z tym. Tak, mam. Ja gadam, ściągaj pan paletę, spierdalam. No i, że tak powiem,
To jest koniec mojego tematu. Dobra, nie o tym miał być film. Film miał być z nowej serii Walimy szafy. No to zaczynamy. No myślę, że w przyszłym tygodniu następny film, bo na przyszły weekend, no może nie następny film. A może w sumie nagrałbym z budowy takiej kanapki. No, ale to może inaczej. W przyszłym tygodniu chcę jechać znowu do naszych sąsiadów czeskich, kupić ogniwka. Już się dogadałem. Mam odłożone. I będziemy budować następny taki pakiet. Chyba, że mi się uda nie kupić, bo mówią, że czasami po prostu nie ma. Czasami trzeba poczekać na dostawę z Europy. Czyli myślę, że to jest Europa zwana Chinami, bo to tak teraz wszystko wygląda. No ale zobaczymy. Jak i tak dzień wcześniej będę dzwonił, żeby się dogadać z przyjazdem na sobotę, bo sobie tak życzą, że w sobotę mają tylko i wyłącznie serwis, nie mają magazynu otwartego, więc jak ktoś chce z daleka podjechać, żeby dać im znać. No, więc taka prośba do Was. Dajcie suba, żeby mi tego troszeczkę przybyło. No i myślę, że warto też zerknąć na moje filmy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, trzymcie się.